Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować jeden z nowszych modeli od firmy Vespid Models. Jest to model w skali 1.72, ukrywający się pod numerem 720010. Jest nim, posłuchajcie, finalna wersja niemieckiego niszczyciela czołgów na podwoziu Pantery G. No już chyba mamy przesyt albo dosyt modeli Pantery od firmy Vespid. Jagd Panther, myślę, że tam się jeszcze ukaże jedna wersja Jagd Pantery, ale myślę, że czas na coś nowego, bo mimo to, że ja jestem fanem Panther, to już troszeczkę jest ich dużo. Powiem Wam, że skleić te modele, które do tej pory się ukazały, no to zajmie trochę czasu. I wszystkie unboxingi z modelami Panther macie dostępne oczywiście na kanale. Czekam, jeżeli już, to na Panterę, ale już w Cimerycie. Ale wracamy do bohatera naszego dzisiejszego filmu. Jak wspomniałem, jest to niszczyciel czołgów Jagd Panther SDKFZ 173G1, finał już takiej ostatniej produkcji. I teraz tak prezentuje się artbox na pudełku, bardzo ładny swoją drogą. Po bokach mamy zawsze, Vespid nam pokazuje jeden z rodzajów malowań, jakie znajdziemy w środku. I tu mamy Jagd Panterę z frontu wschodniego z lutego 1945 roku. A z drugiej strony widzimy Jagd Panterę troszeczkę innym kamuflażu, malowaniu i to jest z terenów Czech, marzec 1945 rok. Producent pokazuje również, że znajdziemy w środku kalkomanię do dwóch wersji, które przed chwilą właśnie widzieliśmy, zestaw blaszek, metalową lufę, linę stalową, jak i również w 3D wydrukowany żywiczny hamulec wylotowy do lufy metalowej. I powiem Wam, że ja naprawdę, to są bardzo bogate zestawy. Dawno nie byliśmy tak rozpieszczani, bo żeby mieć, powiedzmy, ten zestaw, czyli blaszki, czy też na przykład lufę metalową, do tej pory producenci nam nie oferowali tego w zestawie, w jednej cenie. No tylko trzeba było już sobie dokupić oddzielnie te zestawy, a poza tym jakość modeli Vespidu, no jest to chyba wykonywane, te modele są w najnowszej technologii dostępnej obecnie na rynkach, ale jeszcze nieobecnej, powiem Wam, u wielu producentów znanych, chwalonych do tej pory, takich jak na przykład firma Rewel, czy też Dragon. Powiem Wam naprawdę, jeżeli chodzi o jakość elementów firmy Vespid, no to powiem Wam, jest naprawdę najwyższa półka obecnie na rynku chyba. I zobaczymy, co jest w instrukcji. Standardowy format Vespidu, jeżeli chodzi o instrukcje, ale one są czytelne. Nie zajmują dużo miejsca na stole. Na drugiej stronie zawsze mamy pokazaną zawartość opakowania. Czyli mamy dwie ramki, jedna. Tutaj mamy już, widzimy, że producent zaczął wyszarzać elementy, których mamy nie używać, ponieważ na pewno te ramki częściowo pochodzą też od poprzednich zestawów Panther, więc tu widzimy nowe elementy, które po prostu były już używane tylko i wyłącznie w modelach Jagd Pantery. Tutaj ponownie widzimy, że jest zestaw blaszek fototrawionych, kalkomania, lufa, liny razy 2. Poniżej mamy tabelę z kolorystyką i już mi się tu rzuciła jedna rzecz. Nie widzę firmy Vallejo, a szkoda, bo moim zdaniem mają rewelacyjny zestaw do niemieckiej pancerki, który prezentowałem zresztą podczas malowania farbami Vallejo, właśnie niemieckiego kamuflażu późnego już, tak? Tam jest cały zestaw do II wojny światowej, jeżeli chodzi o pojazdy niemieckie. Link znajdziecie w lewym dolnym rogu do tego filmu.
No tu mamy kolejne etapy sklejania pokazane przez producenta, gdzie przykleić dane elementy, w jakiej kolejności je sklejać. Mamy też zapasowe gąsienice, które możemy przypiąć do burty. I co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście na kolor żółty producent zaznacza elementy fototrawione, które doklejamy i które to są oczywiście elementy. Mamy bardzo fajna rzecz, mamy otwierany włas amunicyjno-ewakuacyjny z tyłu, powiedzmy wieży, tak. Mamy tutaj tak samo, widzimy rury wydechowe, ale już 3 fajki nam tutaj wystają, podobnie tak jak jest to w wersji Pantery A. Miejmy nadzieję, że się pojawi ta Pantera. No i oczywiście producent nam tutaj 2 wersje produkcyjne zapodał, zasobników, które przyklejamy na tył Pantery, z paskami wzdłuż, jak i również z tak zwanym tym X-em na samym dole. Troszeczkę sobie kamerkę poprawię. Mamy wybór, też mamy fototrawione blaszki. I uwaga, są 2 góry kadłuba Jagd Pantery. Różnią się one tutaj elementami i powiem Wam, stosunkowo jest duża różnica, bo proszę zwróćcie uwagę teraz tu, których elementów po prostu przyklejamy. I teraz tutaj. Jakoś tak, tu mamy troszeczkę inaczej zabudowany właśnie przód tej płyty. Mamy wentylator, a w tym wypadku tu jest gładko. Jest tak jakby w innej fabryce była ta produkcja, odbywała się. I dodatkowo tu jeszcze była jedna różnica, ale to może już na plastiku najprawdopodobniej zobaczymy. Chodzi o ten element tutaj. Na tej wersji, gdzie tutaj mamy gładko, on się znajduje, a na tej wersji już nie. Takie mamy zgadywanki, czym różnią się te płyty. No i tu mamy tak samo pokazany kamuflaż we wszystkich rzutach, jak pomalować, jak rozmieścić plamy. I tak samo tutaj. Powiem Wam, że z tych wszystkich to tak naprawdę mi się bardzo podoba ten wzór właśnie z marca 1945 roku z Czech. Bardzo fajny kamuflaż. Strasznie taki jest zaciapkany, tak jakby go gąbką malowano, ale to nie, oczywiście jest złudzenie. Ale ja tak, jakby ktoś po prostu wziął na przykład gąbkę, farba i maczał w danych miejscach. No i kolejne elementy lecimy, oglądamy torebeczki otwierane i tu chyba już wypada przybliżyć kamerę, bo będziemy mieli co podziwiać. To są oczywiście 2 elementy, które rewelacyjnie do siebie pasują. Proszę zwrócić uwagę od spodu. Tu widzimy 2 odcienie plastiku, ale no po prostu na to nie zwracamy uwagi. Ale te elementy rewelacyjnie do siebie pasują. Jest bardzo ładny detal. Jakość tych wypras, tych elementów jest tak samo rewelacyjna. Tak ostatnio właśnie rozmawiałem z kolegą na temat właśnie, że będzie można sobie spokojnie tu zamontować silnik i mówię, a wiesz, bo jak tą płytę zdejmiesz, no okazuje się nie zdejmiesz. Trzeba byłoby to robić od początku, bo widziałem, że są silniki w 3D wydrukowane do Panther właśnie wersji G, jak i również właśnie jak Pantery w tym przypadku. No jakość modelu jest, powiem Wam, naprawdę powalająca. Nawet jest wykonany spaw otaczający kuliste jarzmo karabinu maszynowego. Kolejny zestaw ramek. No i tutaj mamy właśnie element, jedną z płyt górnych. Tu jest dół, to jest przód
I tu właśnie widzimy te elementy. Tutaj nie ma tego elementu, o którym mówiłem, ale tu jest znowu przedłużony jakiś przewód idzie w osłonie i mamy dodatkowy tutaj wentylator. Tak prezentuje się osłona jarzma. Też ładny wzór takiego odlewu, nie jest gładziutki, tylko widzimy taką małą perforację na tym. Bardzo ładnie też zrobione sześciokątne śruby. Tu mamy tył do tego modelu. Skrzynkę, rury wydechowe, osłonę jarzma. Tak samo proszę zwrócić uwagę, jest wzór odlewu. I tak samo tutaj. Więc nic nie trzeba samemu. Tak samo jest, tak jak tu mamy odlewane właśnie te osłony, gdzie wychodzą z kadłuba rury wydechowe. Tak samo mamy wzór taki odlewu rewelacyjny. Tu mamy tą skrzynkę z paskami. Jest nawet przewód tutaj poprowadzony do oświetlenia dołu terenu. Tutaj właśnie jest ta drugi część. O, w ten sposób zrobię. I tutaj widzimy, jest miejsce na wentylator i oświetlenie, a tutaj już jest właśnie pusto. Luki możemy właśnie włazy zrobić otwarte, to jest bardzo fajna sprawa. Z drugiej strony zero zapadnic, zwróćcie uwagę, zero nadlewek. A tutaj mamy kolejną skrzynkę. Tam mieliśmy pasy, a tu mamy z tym X-em. I tu od razu znajdujemy właśnie klapę włas, znaczy włas do ten ewakuacyjny i tędy też podawano amunicję do czołgu. Tu mamy uchwyty do linek, do szekli zamocowania, boczną listwę, na której montujemy elementy fototrawione, żeby można było w razie czego zamontować ekrany przeciwodłamkowe. Włazy, elementy, rączki, uchwyty takie. No chyba sami widzicie, że po prostu jakość modelu w skali 1,72 tutaj jest rewelacyjna i tu zachęcałbym do malowania tego modelu, żeby nie utracić po prostu tego wzoru na tworzywie. To proponowałbym jednak używać już aerografu, który pozwala na położenie cienkich warstewek warstwy farby. Tutaj mamy ramkę i tu właśnie zaczyna się już wyszarzanie elementów, których nie używamy. Ja sobie wezmę tą ramkę C, obrócę tak jak pokazuje nam producent i czego nie używamy. O rany, kupa części zostaje nam. Mianowicie nie używamy tego elementów, tej skrzynki, żadnych tutaj z osłon piasty. Nie używamy tutaj już właśnie tych osłon, dodatkowych osłon przeciwodłamkowych. No już tych elementów nie używamy. Tu mamy kuliste jarzmo do montowania karabinu maszynowego. Tego tak samo zasobnika nie używamy. No wiadomo, że tych osłon rur wydechowych też nie. Tego nie. No praktycznie bardzo dużo nam elementów zostaje, powiem Wam. No i tak prezentuje się ta ramka z bliska. Tu już nie mamy tych dodatkowych oświetleń na skrzynkach, bo używamy tych do Jagd Pantery. Tego tyłu nie, to jest tył od Pantery. Tutaj dosłownie kilka elementów bierzemy. Co my tu bierzemy? Co z tego zabieramy? Ten 23, 24 możemy użyć tą skrzynkę. No tutaj mamy taką tubę, w to był włożony wycior do czyszczenia lufy, lewarek, bierzemy narzędzia, oczywiście bierzemy siekierkę,
Tutaj bierzemy numer 43-44 i te poprzeczne pasy, do których mocujemy elementy fototrawione, które później niby nam umożliwiają zamontowanie właśnie tych pancerzy. To jest kolejna ramka, druga ramka, ale trzeci element. Następnie bierzemy, no tutaj będą dwie takie same ramki. I tu mamy podwozie, jedną ramkę odkładam, no i bardzo proszę, tak prezentują się koła. To jest wspólna ramka również dla Panther. I tu są jeszcze te koła tłoczone, nieproste. I tak samo tutaj nie używamy pewnych elementów. No wiadomo, że tych elementów nie używamy 30, 31, 13, 14 to są włazy do kadłuba czołgu. Tak samo nie używamy 8, 9. Szekle używamy. No tu mamy koło napędowe, koło napinające, które już tutaj używamy. Z drugiej strony tak się prezentuje. Tak samo proszę zwrócić uwagę na jakość wykonania tych elementów. No jeszcze tutaj klapy, te włazy dla czołgi, dla kierowcy i strzelca z Pantery. Zwróćcie uwagę, że właśnie tu są za blokady, jak i również zamki podczas otworzenia ich. No i teraz mamy, zaprezentuję Wam ramkę z gąsienicami. Też wspólna ramka z Panterami. Dwie takie się znajdują. To jest B ramka. No i tak prezentuje się jakość gąsienic w wykonaniu firmy Vespid. No jest naprawdę rewelacyjna. I tu ciekawe, jak zwrócicie sobie teraz uwagę na niektóre elementy, na przykład na ten element i pozostałe, to te gąsienice są częściowo profilowane, ponieważ jest to gąsienica, która idzie od koła napinającego, górna część gąsienic na dół. Po prostu jest ten tutaj spadek taki zwisająca lekko gąsienica jest wyprofilowana. Tak samo zaraz przyjrzę się jeszcze tutaj gąsienicom, które na koła nakładamy i to są te gąsienice i tutaj dwa ogniwa też są tak połączone, żeby one ładnie przylegały do koła, jak będziemy je nakładać na koło napinające, czy też koło napędowe i ułatwi nam to tak samo montaż tych elementów. Z drugiej strony gąsienica jest oczywiście tak wykonane wycięcia, żeby jedna w drugą idealnie tutaj do siebie pasowały. A nie było przerw, żebyśmy nie musieli nic piłować. I tutaj naprawdę ten model już może sobie spokojnie, początkujący taki modelarz, który już skleił oczywiście kilka modeli, to już mogę mu wręczyć model do sklejania, nie powinien mieć problemów. Więc to już jest taki na dłuższy, no nie na szybkiego trzeba ten model, trzeba zgodnie z instrukcją część elementów pomalować przed sklejeniem, oczywiście przynajmniej ja tak preferuję, tak montuję, że po prostu część elementów już maluję na ramce, żeby później delikatnie, tak jak koła na przykład można sobie pomalować na ramce, a następnie tylko poprawić bandaże. A tu mamy, proszę bardzo, lufę metalową i hamulec. Do tej pory trzeba było dokupować oddzielnie lufę. Tu mamy, proszę bardzo. To są po prostu zwinięty drut, który będzie imitował linę do holowania. Tak prezentuje się blaszka. Tak samo zafoliowana ona jest z obu stron, żeby po prostu jak weźmiemy w rękę, żeby nie zostawać śladów. No i oczywiście mamy tutaj kalkomanię, która prezentuje się tak. Jest dedykowana do tego właśnie modelu. Tu mamy godło też jednostki i numery.
mam nadzieję, że przyznacie mi rację, że po prostu modele Vespidu są rewelacyjnie wykonane. One się tak naprawdę aż oglądając te ramki, to już widzimy oczami wyobraźni, że ten model już się sam składa. No i tutaj, na tym grafice, oczywiście nie można do końca też wierzyć grafice. Tu mamy tą panterę w malowaniu czeskim, do której montujemy właśnie to drugie, zdaje się, tak? Z tego co pamiętam. O tak. Do wersji, nie, do wersji czeskiej, tutaj, która grasowała w Czechach, używamy tego elementu, gdzie tu jest ten dodatkowy taki wyciąg, wentylator nad zamkiem, żeby nie było zakopcenia zbytecznego przedziału bojowego, tam gdzie znajduje się załoga. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Oczekuję też w zamian coś jak suby, lajki, komentujcie. Im więcej subów, pamiętajcie, jak minie 1000 subów, będę mógł prowadzić streamy. Pamiętajcie o tym. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę. Powodzenia. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.